Cześć. Tak jak zapowiedziałem, niebawem lecimy ponownie w Himalaje. To już będzie kolejny raz. Poprzednim razem polecieliśmy z pomocą Adventure24, których serdecznie polecam. Zawodowcy wezmą Cię w góry, pokażą wszystko, będziesz szedł w fantastycznym towarzystwie, załatwią za Ciebie praktycznie wszystko, pokażą palcem, co trzeba zrobić. Wystarczy wziąć urlop i dobrze się bawić. No i mieć trochę kondycji. My teraz lecimy sami wszystko przygotowujemy, także będę tutaj prezentował po kolei w odcinkach aspekty, które trzeba poruszyć, które trzeba wziąć poważnie pod uwagę, ponieważ tak trzeba. Na dobry początek trzeba wybrać firmę lotniczą, linię lotniczą, którą będziemy podróżować. My wybraliśmy Qatar Airways, ponieważ chcemy sprawdzić, czy naprawdę są tak dobrzy. Linię wybraliśmy pod koniec ubiegłego roku. Sprawdzaliśmy ich ofertę i zdecydowaliśmy się, że wtedy będzie najlepiej. Lecimy ze stolicy, tak jak powiedziałem, ponieważ zastosowaliśmy metodę minimalizacji kroków, czyli w najgorszym przypadku weźmiemy taksówkę, pojedziemy na lotnisko i stamtąd po prostu z jedną przesiadką trafimy do Katmandu. Jeżeli ktoś lubi przygodę, oczywiście może pociągiem podmiejskim dojechać do stacji PKP, stamtąd na przykład przejechać do innego miasta w Europie, stamtąd sobie wystartować. Może być taniej, natomiast jest więcej punktów, w których może się coś nie wypalić. Na przykład PKP może mieć opóźnienie i pojawi się interesująca opcja wzięcia taksówki na kolejne 300 km, bo innej opcji na przykład nie będzie. Albo jeden samolot się spóźni, a drugi nie będzie czekał, więc tak bywa. Natomiast odnośnie przelotów, to pokażę Wam coś ciekawego, żeby wziąć to pod uwagę, jak będziecie sobie planować podróż. Mamy tutaj do dyspozycji, ja już specjalnie sobie wybrałem przelot z Warszawy do Katmandu. Wybrałem 3 firmy i zwróćcie tutaj uwagę, że jest przelot z jedną przesiadką, natomiast nie ma bagażu rejestrowanego. I wydawać by się mogło, że niestety bez bagażu rejestrowanego można lecieć, natomiast nie jest to prawda, ponieważ jak spojrzycie nawet we Fly Dubai, jak weźmiemy sobie bezpośrednio na stronę i to jest ten sam przelot, 21:25, 14:35, taka sama sytuacja jest tutaj. Tu jest bez bagażu rejestrowanego, natomiast tutaj jak już wybierzemy opcję, no to już mamy do wyboru. I tutaj rejestrowany bagaż jest kilkadziesiąt złotych więcej i rzeczywiście jak już wybierzemy opcję value, to już bagaż podręczny i bagaż rejestrowany jest. Co prawda są tam jakieś kary, ale mamy opcję tak zwaną full, która nas satysfakcjonuje, czyli zabierzemy większość rzeczy, którą powinniśmy zabrać. OK. Mamy wybraną firmę. Dolecieliśmy do Katmandu. W Katmandu powinniśmy się przynajmniej, nie wiem, jeden dzień zapoznać, jak to tam wygląda, bo jest dosyć ciekawie. My na miejscu podpisaliśmy umowę, czy podpiszemy, jak już przylecimy, z firmą Snowy Horizon. Byliśmy właśnie z nimi, to była grupa, która towarzyszyła Adventure24. Przewodnicy lokalni znają się z tragarzami, znają okolice, znają realia, także oni byli przewodnikami, którzy rzeczywiście razem z nami szli, pokazywali okolice, opowiadali dosyć interesująco, jak to tam jest, co się gdzie znajduje. Także można było spokojnie porozmawiać i enjoyować trek. Tutaj mam przedstawioną trasę, natomiast mała uwaga, my generalnie, właśnie jeszcze włączę sobie.
Po wylądowaniu w Katmandu my nie będziemy lecieli z Katmandu, natomiast polecimy sobie bezpośrednio, przejedziemy do Rameczapu. Rameczap to jest tutaj właśnie na południu. To jest taka miejscowość, z której startują samoloty do Lukli. Lukla jest po prawej stronie, tu gdzie koniec na mapie. Z Rameczap startują 3 firmy i one latają na bieżąco i organizują się całkiem sprawnie. Natomiast w Katmandu samoloty startujące dolatują do Lukli, rozładowują się, pakują z powrotem bagaże i ludzi i wracają do Katmandu. I może się zdarzyć, że pierwszy wylot jest ok, natomiast drugiego już może nie być. No i tutaj pojawia się mały zgrzyt, bo trzeba w Katmandu siedzieć kolejny dzień albo kolejne 2 dni i czekać, aż łaskawie będziemy pierwsi na liście i polecimy właśnie. Lepiej te kilka godzin do Rameczapu przejechać i stamtąd samolotem do Lukli jest sprawniej. Zakładam, że dolecieliśmy do Lukli, więc w Lukli startujemy. Tutaj Ładco, takie groźne lotnisko, ale powinno wszystko być super. Dolecimy sobie do Lukli, wystartujemy. Mamy trekking połączony, dosyć długi. Generalnie weekendu urlopu nie wystarczy na coś takiego. Trekking ma przewidziane 42 dni plus 7 dni ekstra na nieprzewidziane okoliczności, bo na przykład spodoba nam się w jakimś miejscu i będziemy chcieli sobie tam pobyć trochę. Jest taka możliwość. Natomiast główny plan wycieczki przewiduje dobrą aklimatyzację, ponieważ właśnie najpierw może pokażę. Najpierw po kolei są dni wyznaczone, idziemy do Namche, w Namche mamy dzień aklimatyzacyjny, później idziemy do 3 przełęcze będziemy robili, natomiast przejdziemy te 3 przełęcze w przeciwnym ruchu do ruchu wskazówek zegara, czyli pójdziemy w prawo i wrócimy z lewej. Także będziemy szli od Namche do Pangboche i tu już jest ciekawostka, bo stwierdziliśmy, że jest bardzo ładny punkt widokowy na Taweche Towers. Można zapytać, jeżeli będziecie na trekkingu do bazy tak zwanego EBC, to zapytajcie, czy na przykład na Taweche Towers nie można by wejść. Bardzo ciekawi mnie reakcja przewodnika czy agencji. Po prostu nie ma na to czasu. Zazwyczaj w tych 21 dniach plus przeloty w obie strony są 2 dni rezerwowe i no, mam nadzieję, że najczęściej się po prostu ten trekking wyrabia. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś problemy, no to tego czasu już jest mało. Natomiast my chcemy sobie pozwiedzać, więc ten punkt widokowy chętnie obejrzymy. Później sobie pójdziemy do bazy i przenocujemy, mam nadzieję, w bazie tak zwanym high campie przy Amadablam, bo tam po prostu jest też ładnie. Dalej pójdziemy do Chukungu. Stwierdziliśmy, że bardzo fajnie pewnie będzie na Chukungri, więc sobie zrobimy takie wejście aklimatyzacyjne. Zobaczymy, jak jest w bazie pod Island Peakiem. Może kogoś spotkamy ciekawego, bo podczas naszej wyprawy tam też będzie sporo wycieczek polskich, jak się okazuje, więc pewnie będziemy się mijać, mam nadzieję. No i z Chukungu jest pierwsze przejście przez przełęcz. Tutaj ten punkt 22 jest Kongma Pass, najwyższa przełęcz, którą mamy do pokonania. Ona jest dosyć trudna, ponieważ pod koniec dnia i chcemy to zrobić maksymalnie do godziny 17, jest przejście po lodowcu, więc lepiej po lodowcu po zmroku nie chodzić, dlatego chcemy to w miarę szybko. Wstać o 6, skończyć o 17 i będzie super. Dalej sobie pójdziemy do bazy pod Monteverestem, to jest tam numer 26. Chcemy też odwiedzić Kalapatar, ale to na zachód słońca, ponieważ słońce będzie tutaj na mapie z lewej strony, więc będzie ładnie oświetlać Monteverest. Jak będziemy mieli szczęście, to będziemy mieli fajne zdjęcia stąd. No i potem wrócimy sobie do Lubuche i przejdziemy sobie w lewo na kolejną przełęcz, na Chola Pass.
i dalej w lewo do Gokyo. W Gokyo sobie wejdziemy na punkt widokowy Gokyori i będziemy chcieli sobie zrobić taki dzień aklimatyzacyjny, czyli na północ pójdziemy przy właśnie lodowcu i przy jeziorach. Podobno jest ładnie, warto tam się wybrać, więc w sumie czemu nie? Mamy czas i ochotę, także idziemy. No i pod koniec przejdziemy przez ostatnią przełęcz. Nie widzę jej nazwy. Oczywiście tutaj mam całą listę. Renjola. To jest ostatnia właśnie przełęcz. Renjola, kolejnych kilka dni będziemy wracali z powrotem do Namche i wrócimy dalej do Lukli. No i z Lukli ten pierwszy trekking się nam skończy i zaczniemy drugi. Tutaj mamy jeszcze, nie wiem czy będzie widoczny, profil wysokościowy. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest ilość kilometrów, ilość przewyższeń, najwyższy punkt. Coś mi jakoś nie do końca pokazuje ten najwyższy punkt, ponieważ najwyższy to jest Mera Peak i to jest powyżej 6400, więc coś tam musiałem na mapie źle zaznaczyć. Także od Lukli, jak już sobie przejdziemy 3 przełęcze, to skierujemy się na południe, na początek, a potem będziemy szli tutaj doliną, aż dojdziemy do punktu 48. To jest Kare, przepraszam. No a stąd przygotujemy się, wejdziemy sobie do High Campu i potem spróbujemy zdobyć Mera Peak. Potem pozostanie droga powrotna do Lukli i wylot do Katmandu. Tak planujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast przygotowania, tak jak już w intro opowiedziałem, już trwają. Jest wiele aspektów, które należy jeszcze poruszyć. Jest aspekt na przykład, trzeba szczepionki przyjąć, trzeba się przygotować kondycyjnie, trzeba sprzęt przygotować, przetestować. Także jest trochę do opowiadania, także w kolejnych odcinkach pewnie o tym trochę więcej powiem. Dzięki.